W dzisiejszym odcinku krok po kroku w formie poradnika przerobimy tą okropnie i nudnie wyglądającą bibliotekę w Minecraft w kozacką, średniowieczną, pełną detali bibliotekę z prawdziwego zdarzenia, którą mogliście zobaczyć na odcinku, na którym przerabiałem całą wioskę na survival. Jako że prosiliście o poradniki do tych budynków, to zaczynajmy. Teraz na ekranie wyświetla Wam się pełna lista materiałów potrzebna do zbudowania tego budynku i na spokojnie wróćcie sobie do tego po tym, jak obejrzycie poradnik, dzięki temu popełnicie mniej błędów, bo budynek nie jest jakiś mega turbo prosty, dlatego oszczędźcie sobie nerwów. Teraz z kolei wyświetlają Wam się wymiary potrzebne do zbudowania tego budynku i ponownie na spokojnie wróćcie sobie do tego po obejrzeniu poradnika, mniej nerwów i naprawdę będziecie dużo wydajniej budować i szybciej. Pamiętajcie również, że jeżeli macie wykupionego wspierającego za 15 zł, no to schematik z całą tą budowlą, z materiałami, ze wszystkim czeka na Was w zakładce społeczność. A dla reszty zaczynamy budować. Dobra, widzowie, słuchajcie mnie. Pamiętajcie tylko, że wymiary są zawsze od tej kratki do tej kratki, później od tej do tej i tak dalej, nie? Mniejsza. Wejście, no jak widzicie, to jest bardzo wymiarowa budowla, w sensie wszystkie ściany są tych samych wymiarów, dlatego nieważne z której strony zrobicie, zawsze będzie dobrze. Ja wejście robię z tej strony, więc tak zaczynam budować. I teraz taką, na początek podnosimy sobie narożniki, raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego, a może nawet bym powiedział na 5. Nie no, zacznijmy na spokojnie od 4. I teraz taką, takie coś robimy tutaj na każdym rogu, czyli tu mamy 4, tu mamy 4, tu mamy 4 i tu mamy 4. Tutaj też mamy 4, tutaj też mamy 4, tutaj też mamy 4. Git, to się wszystko zgadza. Tutaj z kolei robimy sobie wejście na początek w taki sposób. Tutaj dajemy sobie oczywiście schodek, tutaj robimy coś takiego i to mamy zrobione. Tutaj na szczęście nie robimy żadnego okna ani nic, zabudowujemy sobie w ten sposób i będzie też jak najbardziej super elegancko cikalafon. Tutaj z kolei będziemy robili okno będzie na 2 i robimy je w taki sposób, o, cyk, cyk i tu wstawiamy sobie szyby i tu mamy okno zrobione. I ponownie tutaj znowu robimy sobie po prostu zaklepanie takie tego, żeby tu nic nie było widać, bo to są nasze ściany boczne, nie ma tutaj sensu niczego dodawać na razie, dekoracjami zajmiemy się oczywiście potem, ze spokojem będziecie mieć pełen poradnik. Tutaj mamy znowu to zrobione i tutaj ponownie zaczynamy, robimy sobie te ściany, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tutaj też robimy sobie znowu okna, okno w zasadzie jedno w taki sposób. No i ostatnie dwie ściany, czyli tutaj również sobie to zamykamy, żeby to elegancko wyglądało, tak wiecie, fancy, nie no, żartuję, nie fancy. Mamy coś takiego, ok, i teraz tak o, jak jesteśmy przy wejściu, robimy jeden odstępu i tutaj, no dobra, może nie to, ale to sobie dodajemy, no i tak właśnie tutaj przy tych naszych z drewna wzmocnieniach dodajemy sobie coś takiego dla urozmaicenia, drogi widzu, nie zapominaj o tym, super. Idąc dalej, tutaj dodajemy sobie klapy w taki sposób. Dekoracjami w myśl oświetlenia, krzaków i tak dalej zajmiemy się pod sam koniec, także do tego sobie jeszcze wrócimy, bo to jest najmniejszy szczegół. Teraz najważniejsze jest zbudować sensownie i stosunkowo szybko tą budowlę. Jeżeli chodzi dalej, no to pamiętajcie oczywiście, żeby sobie trochę tą budowlę mimo wszystko urozmaicić, żeby ona nie była taka monotonna, także gdzieś tutaj pododawajcie sobie jakieś tam tego typu rzeczy. W sensie urozmaićcie to innymi blokami w myśl stone'a i tak dalej. Możecie to sobie zrobić oczywiście jak tylko chcecie i jakimi tylko chcecie blokami. Ja tak robię, żeby to po prostu no, nie wyglądało tak monotonnie, ale oczywiście każdy z Was zrobi jak uważa i zrobi tego ile uważa. Nie musicie się sugerować tutaj w tym wypadku materiałami w myśl ile zużyłem stone'a. Nie róbcie tego, nawet bym powiedział tak, nie róbcie tego dokładnie tak jak ja, zróbcie to po swojemu. Tak jak widzicie, ja to robię na pałę, ja nie zwracam nawet uwagi, gdzie ja stawiam te bloki, żeby to po prostu wyglądało jakkolwiek urozmaicenie i jak zrobicie to tak samo w myśl tego, że na ślepo sobie gdzieś powstawiacie, możecie nawet zrobić o coś takiego i w ten sposób sobie zrobić
i ewentualnie jeszcze gdzieś dodać, jak będzie wam za mało, żeby to naprawdę było zróżnicowane i żeby to nie było takie, wiecie, standardowe, będzie to naprawdę dobrze wyglądać. A jeszcze zapomniałem powstawiać szyb i wy mi o tym nie powiedzieliście i byście się naprawdę wstydzili mi nie zwracać uwagi na takie rzeczy. Naprawdę wstydźcie się widzowie. Okej, skoro to już mamy, no to jeszcze musimy zrobić jedną rzecz. Mianowicie tutaj wszędzie dookoła robimy coś takiego. Czyli oczywiście nasze wsporniki, które być muszą, znaczy no nie muszą, ale nie będzie budowla wtedy wyglądała tak jak u mnie, ale no tak jak mówię, no zrobicie jak chcecie, ja wam nie będę nic narzucał. Teraz tutaj dodajemy sobie jeszcze po 2 półpłytki w ten sposób, ale tylko na tych dużych ścianach. Ok, no i pomiędzy to wstawiamy sobie jeszcze trapdory, żeby to wyglądało spoko. Coś takiego, to będą takie nasze też troszeczkę parapety i tak dalej. Parapetów nigdzie nie brakuje, ani w tej budowli, ani w życiu codziennym. I mamy coś takiego, jest to myślę spokojnie zrobione już pierwsze piętro. Możemy przejść troszeczkę do dekoracji, zanim zamkniemy parter. Także może udekorujmy sobie to troszeczkę, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, i teraz taką. Wchodzimy sobie. No, uznajmy, że tego tu nie ma, tu powinna być trawa, nie? Robimy coś takiego. Tu wstawiałem po prostu drzwi. I teraz, tutaj na samym środku, czyli wchodzimy sobie tutaj, patrzymy, czy jesteśmy na środku, dodajemy sobie elegancko pulpit, z którego będą się tam uczyli nasze wieśnioki, nie? Tu wszędzie możemy sobie dodać biblioteczki tak naprawdę. Teraz do czego ja zachęcam? Ja zachęcam do tego, abyście tutaj w tym miejscu robili sobie na przykład coś takiego, i nie dodawali wszędzie tych biblioteczek w myśl tego, żeby tu sobie po prostu odkładać, bo inaczej, ja sobie zrobiłem tak, że tutaj zrobiłem sobie na przykład enchant gdzieś, nie? Czy to zrobiłem go tu, czy gdzieś wyżej, nie pamiętam już, ale zrobiłem sobie enchanting table i dzięki temu ja mogę sobie tutaj właśnie w tej naszej bibliotece, którą stworzyliśmy, którą teraz tworzymy, przechowywać sobie książki zenchantowane, dzięki czemu to robi się taka dodatkowa wartość z tego, znaczy w moim mniemaniu to jest taka dodatkowa wartość, tylko może o tu bez tych końcówek, żeby to tak nie było widać tych, nie? Według mnie robi się z tego dodatkowa wartość, że możecie tu jeszcze przechowywać właśnie jakieś tam książki zenchantowane, no ale to wiadomo, no jeżeli wam to nie pasuje, jeżeli macie inny pomysł na to, no to też jakby no nie róbcie tego na siłę, bo Patryk tak powiedział, tylko róbcie to tak jak czujecie, możecie sobie na przykład tutaj sobie ustawić enchanting table, albo zrobić po prostu tu poświęcić to, że zrobicie sobie enchant, a tu zrobić na przykład już normalnie tak jak jest tutaj, a tu sobie wtedy stawić enchanting i zrobić te biblioteczki wszystkie normalne, bez tych, bez książkowych i przechowywać sobie wtedy tutaj wszędzie indziej, gdzie te książki, nie? Wiecie o co kaman. Tutaj z kolei robimy sobie oczywiście coś takiego, do góry nogami, ciach, no i tu lecimy już po prostu najprościej jak się da do góry, żeby tutaj już bez kombinowania, to naprawdę nie ma co kombinować, to nie jest żaden rocket science, robimy coś takiego, wejście będzie sobie normalnie ciach, jest gitara, tu możemy sobie dodać oczywiście jedno wzmocnienie, drugie wzmocnienie, jeżeli nam na tym zależy, tu możemy sobie postawić coś takiego, a tu jeszcze jak chcemy, możemy sobie na upartego książki dodać, tylko pamiętajcie, że to będzie się łączyło, więc ja tego nie polecam, ale jeżeli ktoś bardzo chce, no to już wasza brocha, nie? Ok, jeżeli chodzi dalej, no to tu sobie to wypełniamy, jedno, drugie, mi się wydaje, trzecie i czwarte. Ok, i teraz słuchaj tam mnie, bo ja bym chciał, żeby tu było 3×3, czyli my możemy zrobić nawet coś takiego, a 3×3×3 miałoby być na środku, czyli tutaj, czyli teraz tak o, robimy raz, dwa, trzy, jeżeli się nie mylę, ciach, ciach i tu wychodzi raz, dwa, trzy, 4, ciach, ciach, tu będzie raz, dwa, trzy, zaraz zobaczę, czy mi to dobrze wyszło. Podejrzewam, że raczej tak, ale na wszelki wypadek zawsze to lepiej sprawdzić 2 razy niż potem, żeby ktoś mi z was płakał w komentarzu, że Patryk, coś jest nierówno. Patryk, źle zrobiłeś. Patryk, nie powiedziałeś nam, że to jest źle. Patryk, Dobra, i tu sobie dodajemy jeszcze coś takiego, żeby nikt nam oczywiście nie spadł. No. I pięknie. I pięknie. Tu oczywiście jakieś... Albo możecie zamiast tych lamp postawić sobie świeczki. Też jest spoko, no tylko ryzyko jest takie, że wam się to zapali. Nie no, oczywiście nie ma takiego ryzyka w Minecrafcie, ale tak wiecie,
żeby to było jakkolwiek minimalnie realistycznie, to możemy tak założyć, nie? I mamy coś takiego. No to możemy lecieć sobie teraz z pierwszym piętrem i teraz tak o, tu robimy sobie raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, trzy, tri, tutaj też 3 i tutaj też 3. I teraz tak o. Jak chodzi o te ściany, tu nie ma dyskusji, normalnie robimy coś takiego. Tutaj robimy podstawkę tak, tu na środku robimy sobie okno w ten sposób. Teraz, żebym tylko nie pomylił, chyba tak i tutaj tak. No i to oczywiście okno, nie? Tutaj dodajemy sobie coś takiego i robimy sobie doniczkę w ten sposób. Pamiętajcie tylko, że robiąc tą doniczkę, kwiatki sobie włożycie takie, jakie chcecie, nie? Nie sugerujcie się mną tym, co ja wstawiam. To jest jakby moja kwestia, to co wy wstawiacie, to jest wasza kwestia. Tu dodajemy sobie normalnie okno w taki sposób, po tej stronie nie robimy doniczki i dodajemy sobie coś takiego, żeby było git. Tutaj z kolei dodajemy znowu coś takiego, żeby to nam elegancko wyglądało. No i znowu po tej stronie robimy już normalnie z doniczką coś takiego, żeby te ściany, które są naprzeciwko siebie, miały te doniczki po jednej i po drugiej stronie. I oczywiście obudowujemy to klapami trapdorowymi, w sensie klapami trapdorowymi, trapdorami jakimi? Świerkowymi. Tu sobie oczywiście to zamykamy znowu, żeby było git. No i tu znowu robimy tak samo z tym oknem jak po tamtej stronie, czyli robimy coś takiego, dodajemy cyk, cyk, do tego szyba, tutaj oczywiście zwykłe klapy w ten sposób. No i zostały nam ostatnie dwie ściany, które robimy szybko, łatwo i przyjemnie, elegancko. Teraz tak o, tutaj dodajemy sobie coś takiego, tutaj coś takiego, tutaj coś takiego, tutaj coś takiego, coś takiego, coś takiego, tu też i tutaj i mamy to zrobione. Z kolei tutaj dodajemy sobie jeszcze klapy w taki sposób. Strasznie dużo klap ogólnie idzie w tych moich budynkach, więc sorry, będziecie mieli trochę latania po to, ale no ja też musiałem to drewno pozbierać, więc na survivalu, więc możecie się tym pocieszać, że nie jesteście w tym sami. Dobra, czy coś jeszcze? Tu zapomniałem. O. Coś takiego. I chyba możemy na tym na razie poprzestać. Chociaż jak tak teraz myślę, to możemy od razu, tylko nie wiem czy mam, a nie, dobra, mam materiały. Możemy od razu zrobić coś takiego, że tu robimy pyk, pyk, pyk. Tu robimy już oczywiście do góry sobie coś takiego. Ok. Tu znowu robimy ciach, ciach, ciach. Tu robimy znowu do góry. W ten sposób. Raz, dwa, trzy. Ciach. To już sobie zrobimy ten zarys dachu. To już później będzie nam łatwiej budować. Od razu. Tutaj znowu robimy do góry. Raz, dwa, trzy. Do dołu. Elegancko ponownie. Raz, dwa, trzy. No i tutaj znowu lecimy sobie do góry. Raz, dwa, trzy. I będziemy mieć już dookoła zrobione. Yes, of course. I teraz tak o. Klapa trapdorowa. Robimy tak. I teraz się nie pomyl. Tutaj robimy tak. Tutaj robimy ciach. Ciach. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Coś takiego. Jeszcze raz. Podchodzimy tutaj do krawędzi. Robimy pyk. Tu robimy jeden. Tu mamy tak. Tu mamy raz, dwa. Ciach. Raz. Dwa. Ciach. Tutaj będzie ciach. Ciach i ciach. Tylko teraz czy tu zrobiłem w dobrą stronę? Z dobrą stronę i co zrobiłem? Zrobiłem. Dobrze. Czyli to też mamy gituwa. Robimy w tę stronę. Raz, dwa. W tę stronę. Ciach, ciach. Ok. I tu będziemy mieli to samo. Ciach, ciach. Tu będzie raz, dwa. Tu będzie raz, dwa. Ciach i ciach. No. I teraz myślę, że możemy sobie teraz udekorować wnętrze i później już przejść tylko do dachu i dekoracji. No i jeszcze posąg pokażę wam oczywiście jak zbudować, nie? Dobra, jeżeli chodzi o to, co robimy w środku na tym piętrze, to ja zrobiłem tak o, zrobiłem 3 łóżka ze względu na to, że mamy tutaj 3 pulpity, więc muszą być 3 łóżka, a z kolei na tej ścianie i na tej naprzeciwko zrobiłem sobie coś takiego, że
zrobiłem sobie właśnie, z biblioteczki te puste, jako miejsca na kolejne książki enchantowane, żebym po prostu miał gdzie je postawić. No i tutaj oczywiście później popodwieszamy sobie jeszcze lampy, ale to jest to, na czym możemy poprzestać. Tu już tak naprawdę nic nie musimy robić, nie? Okej, i teraz zastanawiam się, czy od dachu, czy od dekoracji zacząć, ale zaczniemy chyba od dachu mimo wszystko. Dobra, tutaj lecimy sobie po prostu normalnie, w ten sposób. Robimy ciach, tutaj ciach, tutaj też robimy w ten sam sposób, tutaj owszem tak samo robimy, teraz tu oczywiście robimy sobie tak, no i tu robimy sobie stopniowo do góry, tutaj robimy też tak i możemy sobie to poprzeciągać na samych półpłytkach, żeby było taniej po prostu w budowie. To zrobiłem to na półpłytkach. Możemy zrobić coś takiego, tutaj też coś takiego. Oczywiście te kurde nadmiarowe trzeba nam pousuwać, ale to szczegół. To szczegół. Tego tutaj nie będzie, tego tutaj nie będzie i tego tutaj nie będzie i tego tutaj też nie będzie. Teraz lecimy dotąd, tak, dotąd i tu lecimy chyba dotąd, jeżeli się nie mylę. Ok, i tu znowu lecimy dotąd, czyli tu robimy raz, dwa, trzy, cztery, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, znowu raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Ok, i z tej strony jest tak samo, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. O, mamy coś takiego. I teraz co? Teraz musimy zrobić kopułę. Tylko ta kopuła będzie... Tu na początku będziemy robili w taki sposób. Ciach, ciach. Ok, to jest raczej dobrze. Tak mi się zdaje się. Tutaj zrobimy na początku w ten sposób po prostu. Tutaj znowu do góry nogami i ciach. Z tej strony tak samo ciach, ciach. Tu do góry nogami i ciach, żeby nam to było połączone fajnie. Tutaj też w ten sam sposób, czyli do góry nogami będzie ciach i ciach. Tutaj dodajemy sobie to. I tutaj robimy jeszcze chyba w ten sposób, jeżeli się nie mylę. Cyk i cyk, żeby to było troszeczkę wyżej. Tak, dokładnie. Teraz tutaj dodajemy sobie klapy. W ten sposób. Ok. Jeżeli się nie mylę. Tutaj tak naprawdę w tym miejscu też możecie sobie dodać, jeżeli chcecie. Jeżeli nie, to nie. Ja sobie zrobiłem tak, że nie wiem, czy tu mogę podwiesić. Tak, tu mogę podwiesić, więc zrobiłem sobie raczej coś takiego po prostu. Żeby to miało ręce i nogi. W ten sposób, ale to jak chcecie to zrobić inaczej, to jak najbardziej feel free. I tutaj oczywiście na tych rogach dodajemy sobie jeszcze liście. Super. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tu chyba do góry, jeżeli się nie mylę. Tutaj dookoła. I zostaje nam góra do zamknięcia. I mamy kopułę. Jest git. Teraz jeżeli chodzi tutaj, to tutaj robimy sobie coś takiego i lampa. Z drugiej strony to samo. Lampa tutaj i coś takiego. Czyk, czyk. Czy to się zgadza? To się zgadza. Z tej strony tak samo. Czyk, czyk. Lampa. Lampa. Cyk, cyk. I teraz u góry robimy na odwrót, czyli tutaj robimy ciach i lampę dajemy w tym miejscu. I tak samo robimy z tej strony. Tutaj lampę, kurde, już się zaczynam mylić. Tutaj w tę stronę, tutaj ciach, tutaj tak samo będzie w tę stronę i tu będzie ciach. I to mi się zgadza wszystko. Jeżeli chodzi o kwiatki, to ja zrobiłem tutaj coś takiego. I z drugiej strony również zrobiłem to samo, czyli tutaj ciach, ciach, ciach i zapomniałem tutaj wstawić szyb i wy mi znowu nie powiedzieliście, tacy jesteście, tacy z was widzowie. Ja nie wiem, wszystko muszę robić sam, nikt mi nic nie podpowie. Po prostu byście się wstydzili czasami, ale tylko czasami. I tutaj możemy jeszcze zrobić tak i po drugiej stronie wtedy po przeciwnej stronie, czyli jak tam robiliśmy tu, to tu robimy tu.
Git. Czy coś jeszcze? Teraz tak się zastanawiam. Okejka. Skoro to już mamy, to podlatujemy jeszcze tutaj i dodajemy sobie informację, że to jest Biblioteka. gotowe. Jeżeli chcieliście sam budynek, to w zasadzie go macie, a jeżeli chcecie jeszcze dekorację w postaci posągu, to właśnie do tego przechodzimy. Dobrze. Jak zbudować ten posąg? Podlatujemy sobie na lewą, prawą, którą stronę chcecie budynku. Tu dajemy coś takiego i robimy raz, 2, 3, 4. To mamy. Git. Na środku robimy raz, 2, tutaj raz, 2, tu dodajemy sobie raz, 2, tutaj dodajemy sobie raz, 2. Teraz robimy sobie raz, 2, robimy głowę w taki sposób. Teraz tutaj dodajemy sobie ramiona, tutaj dodajemy sobie ręce, chociaż ręce możecie też dodać w taki sposób, jeżeli chcecie, w sensie tutaj łokcie bardziej. Tutaj dodajemy sobie ręce, no i oczywiście dodajemy jeszcze, znaczy przedramię i ręce, o w ten sposób. No i tutaj oczywiście robimy sobie otwartą książkę w takiej postaci i zabrakło mi białego dywanu, biały dywan i tutaj dajemy sobie biały dywan, jako że po prostu jest to książka, no i posąg mamy w zasadzie gotowy. Teraz jeszcze mi przyszło do głowy, że jeżeli chcecie oświetlić, to możecie tutaj zrobić zamiast tego tutaj, to w tych miejscach sobie po prostu pododawać, na przykład nie tu, tylko tu i tu, zrobić coś takiego, jeżeli chcecie. A tu z kolei tam robiliśmy po tej stronie, to tutaj zrobimy po tej stronie. Dobra, no i tu znowu, jeżeli chcecie, no to możecie albo zrobić tak, albo tak i tak, to już od Was zależy. Tu przy posągu też również bym postawił, no i jakieś kwiatki, czy jakieś tam, nie wiem, coś tutaj możemy zrobić, jakieś tam rzeczy poustawiać, kwiatki po prostu, czy co tam chcecie, tak żeby to było jakoś też udekorowane i jakoś sensownie wyglądało. Czy coś jeszcze? Tak mi się wydaje. Sprawdźmy sobie jeszcze wszystko. Wezmę sobie tylko te drzwi i podmienię jeszcze ten blok, bo mnie to denerwuje. Git. Tutaj wchodzimy, mamy to. Wszystko jest cacy. Wchodzimy do góry i tutaj też mamy to. Wszystko jest cacy. Dobrze, no to co, zaraz Wam pokażę jeszcze efekt finalny, jak to w całości się tak ładnie prezentuje na takich różnych fajnych ujęciach. Tymczasem zostawcie suba, lajka, dzwona, jeżeli Wam się podobało, wyślijcie to znajomemu i pokażcie, co będziecie dzisiaj budować, klikając przycisk udostępnienia. I widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień, a tymczasem przed Wami efekt finalny.